Dzień dobry, witam się z Państwem Sławomir Kalwinek. Dzisiaj z kawiarni Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie mamy wyjątkowego gościa, którym jest pani Jolanta Miernik-Szostak, a będziemy rozmawiali o premierze filmu, który dotyczy właśnie tego słynnego dyrygenta, kompozytora i osoby bardzo związanej z przemysłem filmowym w Łodzi i nie tylko. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Zdzisław Szostak, postać bardzo znana w środowisku łódzkim filmowym, osoba, która zapisała się wielkimi zgłoskami poprzez filmy, dla których właśnie muzykę pan Zdzisław komponował, a jest to osoba, która akurat dzisiaj doczekała się prapremiery filmu o sobie i będziemy właśnie o tym filmie rozmawiali. Zapraszam serdecznie, Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Jolu. Dzień dobry. Mówię Jolu, ponieważ znamy się już bardzo Dużo długo. lat. Tak. Jak policzyliśmy przed momentem, chyba już 10. O, co najmniej. A powodem, dla którego się spotkaliśmy i zaprzyjaźniliśmy, była postać twojego byłego męża, Zdzisława Szostaka. Pan Zdzisław już niestety nie żyje, ale doczekał się filmu, który dzisiaj ma swoją prapremierę w Muzeum Miasta Łodzi i to jest film, który pokazuje jego bardzo bogatą osobowość i wielkie zasługi, które ma dla kultury polskiej. A ta kawiarnia to chyba nie jest tak zupełnie poza tematem naszego spotkania, bo was kawa też złączyła. Owszem. Na samym początku chodziliśmy właśnie na kawę, bo Zdzisław, kiedy został wdowcem, nie lubił samotności i wybierał się do Galerii Łódzkiej na pyszną kawę. A potem znaliśmy się z Akademii Muzycznej, zaczęliśmy chodzić na tę kawę wspólnie. No i tak jakoś zostało, na końcu dostałam kwiaty i zostaliśmy razem. Zdzisław Szostak to była wyjątkowa postać, wyjątkowa nie tylko dla swoich słuchaczy, osób, które mogły podziwiać jego kunszt w Filharmonii Łódzkiej, gdzie pracował bardzo długo, prawda? Był dyrygentem. Tak, 20 chyba, już około 20 lat. Wcześniej był jeszcze w Poznaniu, a jeszcze wcześniej w Katowicach, ale najdłużej został do końca swego życia właśnie w Łodzi. Chociaż przeszedł na emeryturę jako dyrygent, to jeszcze pracował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, obecnie Akademii Muzycznej, jako pedagog. No i właściwie trzeba przyznać, że to jego taka druga mała ojczyzna. Tylko dodam, że nie z urodzenia Ślązak, a z urodzenia Zagłębiak, bo jednak Sosnowiec to Zagłębie, a z wyboru łodzianin. I oprócz tego, że dyrygent, to tutaj rozmawiamy o jego twórczości jako kompozytora. Komponował dla największych, dla Filipa Bajona, dla Wojciecha Jerzego Hasa, komponował dla Sławomira Kryńskiego, Jana Jakuba Kolskiego i wielu, wielu innych. Ale to nie było takie proste. Przypomnijmy. Majewskiego i dla Majewskiego Królową Bonę jeszcze. Tak, właśnie, Królowa Bona to takie opus magnum, prawda? W każdym razie był to człowiek, który był bardzo popularny i jego twórczość przewijała się w kinach, w bardzo wielu produkcjach, tak fabularnych, jak i dokumentalnych. Chcę tylko powiedzieć, że nie tak łatwo wszedł na ekrany i nie tak łatwo dostał się do przemysłu filmowego, prawda? No tak, wiem, że wcześniej współpracował z warszawskim filmem dokumentalnym, a potem zaraz tutaj z łódzką wytwórnią filmów oświatowych. Jeszcze zanim tu zaczął pracować, bo w 1971 się przeprowadził do Łodzi, a już miał na koncie kilka właśnie filmów dokumentalnych. Wiem, że o Ksawerym Dunikowskim, o jakiejś To w wytwórni sztuce. filmów oświatowych zrobił Tak, właśnie ten film, także to Pani jeden z jego Babu. pierwszych. Ale ta droga też była bardzo zakręcona, ponieważ skończył najpierw dyrygenturę u Artura Malawskiego, potem za rok kompozycję w 1955 roku u Bolesława Szabelskiego. Był bardzo
można powiedzieć, że cenionym studentem, bo pisano o nim w gazecie, gdzie jeszcze do dziś są wycinki z tamtych lat. Może warto powiedzieć, kogo poznał w okresie swojego studiowania, bo to jest bardzo ważna postać nie tylko dla polskiej kultury, ale i dla światowej. No tak, przyjaźnił się najbardziej z Wojciechem Kilarem i mówił, że chociaż w tych ich klasie, nawet w średniej szkole, tam było bardzo wielu ciekawych muzyków, ale no, z Wojtkiem Kilarem, jak to Zdzisław mówił, przyjaźnili się nie tylko towarzysko, bo razem chodzili też na dziewczyny, z tym, że Kilar był przystojny i miał wielkie powodzenie. Zdzisław z racji swojego wzrostu czuł się zawsze trochę na drugim planie, ale wyobraźnią i jakimś poczuciem humoru to się jakoś kompensowało. Natomiast to byli dla siebie pierwsi recenzenci. Wszystko, co skomponował Zdzisław, najpierw oglądał i przegrywał Kilar i odwrotnie. Mam list Kilara, w którym on pisze do niego już w takich latach bardzo późnych właśnie, że zawsze cenił go i uważa, że Zdzisław jest zdolniejszym od niego kompozytorem i muzykiem, ale niestety czasy, w których żyli, bardzo go skrzywdziły i on wielokrotnie mówił na forum o człowieku, który nie został przyjęty do Związku Kompozytorów Polskich w latach stalinowskich i wstyd, że do tej pory nie jest przyjęty, bo ten list... To powiedzmy o tym, że Zdzisław Szostak, mimo że miał wielkie zasługi dla polskiej kultury, w tym jako chciał być kompozytorem i ubiegał się o... Wtedy nie był jeszcze taki wielki, ale miał dorobek kompozytorski i Bolesław Szabelski zdecydował, żeby kandydował od razu na członka, nie na kandydata na członka, jak to się zdarza. No ale było oczywiście głosowanie, i jakimś tam jednym głosem odpadła ta kandydatura. I Zdzisław to przeżył bardzo do tego stopnia, że przestał komponować i trwało to 30 lat. Bacewiczówna Grażyna namawiała go, żeby składał jeszcze raz po jakimś czasie, jak to wielu robiło. Składał te swoje dokumentację swoją muzyczną, ale Zdzisław powiedział, jak mnie raz nie przyjęli, to znaczy, że się nie nadaje. I tak to zapadło w jego sercu, że rzeczywiście nie mógł inaczej postąpić, bo był bardzo ambitny i honorowy. No i wtedy właściwie zajął się muzyką filmową. A te czasy właśnie stalinowskie polegały na tym, że szukano w utworach formalizmu jako przeciwstawienia wolności w muzyce, wolności w sztuce. Rzecz trochę trudna, szczególnie jeżeli utwór jest instrumentalny, a nie ma żadnych słów. Jak znajdywać takie podteksty? No ale okazuje się, że można. Osoba, która nie należała do Związku Kompozytorów Polskich, nie miała możliwości w ogóle wykonania swoich dzieł czy swojego utworu na estradzie. Także to całkowicie przekreślało taką właśnie działalność kompozytorską. Na szczęście Zdzisław miał dyplom dyrygentury i w tym kierunku po prostu oddał się przez te lata. Aż w końcu, mówię, po 30 latach coś tam w nim zadrgało i napisał Natus Nobis et Salvator, taki cykl kolęd w bardzo nowoczesnym, śmiesznym, humorystycznym stylu z przełamaniami. W tamtych latach to było nowatorskie, bo dzisiaj to rzeczywiście jest bardzo dużo tych różnych przeróbek kolęd. A napisał to chyba ze względu na swoją wnuczkę, o ile sobie przypominam. No i potem jakoś się przełamał
i zaczął komponować. No były to już czasy 90. lata. Tak. Może powiedzmy o tym, że ta twórczość związana z, ogólnie mówiąc, religijnością, to jest ważna część jego dorobku, prawda? No bo ten opus magnum jest Messa Latina, czyli missa Latina. Msza łacińska, ale napisał też małe oratorium dla Faustyny, które jeszcze nie było w ogóle wykonywane. Miało być na otwarciu kościoła świętej Faustyny, ale nie doszło do skutku i leży w szafie. Nie pamiętam, czy jeszcze coś, chyba jeszcze tam jakiś utwór byłby o takim religijnym symbolu. W każdym razie... Czy to właśnie to, że on przez te lata, nawet w najcięższym okresie stalinizmu, jednak dochował wierności swoim poglądom, bo to był taki moment, kiedy, że tak powiem, to, że ktoś był religijny, nie było dobrze widziane. On dość szeroko o tym opowiadał. Na przykład opowiadał, pamiętam, to mi osobiście opowiadał, w jaki sposób dostał się pierwszy raz do szkoły muzycznej. Czy możesz opowiedzieć tą historię? Tak, była taka komisja, jakaś 3 panów do szkoły muzycznej, którą otworzono po wojnie w Katowicach i kazano im coś zaśpiewać. No więc Zdzisław stanął i zaśpiewał: Boże, coś Polskę. Jeden z tych panów się nastroszył: a ty to skąd znasz? Z kościoła, żebyś mi tego nie śpiewał. Do widzenia. Przyszło do domu zawiadomienie, że Zdzisław się do szkoły nie dostał. No ale gdzieś po 2 czy 3 tygodniach znowu przyszedł list, że tam ta komisja była nieważna, samowolnie się... Byli uzurpatorzy, Tak, że tak powiem, ci, którzy przyszli z bagnetami do Polski ze strony wschodniej i się okazało, że zupełnie bezprawnie powołali komisję, w której byli członkami. Właśnie. I potem była druga komisja, tam nawet była pani chyba, nie wiem czy nie Druszkiewiczowa, taka od tych utworów dla dzieci. I Zdzisław wszedł, ona tam zagrała jakiś akord, a on mówi: Azdur, dziecko, a ty skąd znasz harmonię? A on w czasie wojny grał na akordeonie, tak właściwie. Jako samouk. Tak, pomagał rodzinie, bo ojciec był w niewoli niemieckiej i dzięki temu właściwie jakoś przetrwali. Więc dla niego, ponieważ miał słuch absolutny, no to umiał to określić, chociaż nie znał harmonii. Ale pani zapytała, czyżbyś ty znał harmonię? No to on tak popatrzył już tam. No i jakieś jeszcze inne dźwięki mu zagrał, on wszystko powtórzył. No i oczywiście został do szkoły, dostał się do szkoły muzycznej, a potem świetnie się rozwijał i został właściwie ich prymusem. Ale Zdzisław był bardzo skromny. On mówił, że babcia zawsze powtarzała: siedź w kącie, a znajdą cię. Ale czasy, które nastąpiły potem, tak się zmieniły, że niestety ta zasada się nie sprawdzała w życiu. No bo nawet jak coś skomponował i to było w szufladzie i nikt o tym nie wiedział, no to trudno było jakoś wydobyć to na światło dzienne. Chociaż próbowałam trochę w tej menadżerskiej stronie pomóc, ale raczej mnie strofował. Mówi: nie rozpychaj się łokciami, nigdzie nie pisz i nikogo nie zawiadamiaj. A potem już jego sława dość szeroko jednak się rozniosła po Polsce i nie tylko, bo komponował dla największych, takich jak chociażby Filip Bajan, o którym wspomniałem wcześniej. Chyba Filip był pierwszym z tych reżyserów pierwszoligowych, którzy poprosili Zdzisława o współpracę. Bo jeszcze Zdzisław wtedy był w Poznaniu, a Filip Bajon chodził ze swoim ojcem co tydzień do Filharmonii i tym sposobem właśnie znał to nazwisko i znał muzyka i do niego się zgłosił, że chciałby, żeby napisał muzykę do jego filmu Aria dla atlety. No i tak to się rozpoczęło. Współpraca bardzo udana, przyjaźń też. Także potem nastąpiły inne filmy, ale już w Łodzi. To był też bardzo barwny człowiek o bardzo barwnej osobowości. Z jednej strony był osobowością,
która potrafiła zawładnąć całą orkiestrą, no bo to nie jest takie łatwe, żeby stanąć naprzeciwko 100 osób, 100 artystów. To jeszcze ponad. Tak. Z jednej strony trzeba to zrobić, a z drugiej strony jest tak, że to był często bezradny człowiek, prawda? Miał takie swoje słabości. Tak, szczególnie w kuchni. Nie zapomnę, jak opowiadał, że jego pierwsze śniadanie, gdy został sam, to było gotowane jajko, ale w mikrofali, które niestety wybuchło i nie dało się zjeść. Właściwie umiał tylko wodę na herbatę, no ale w ogóle w takich życiowych rzeczach, sprawach był bardzo bezradny i potrzebował pomocy na pewno, więc dlatego nie chciał być sam. Jak teraz myślisz o swoim byłym mężu, to jakiej części jego osobowości najbardziej ci brakuje? Opowieści jego. On był wielkim takim właśnie gawędziarzem. O, to słowo mi uciekło. Gawędziarzem, który potrafił opowiadać, a ponieważ żył dość długo i pamiętał czasy jeszcze, no bo urodził się w 30 roku, więc jeszcze pamiętał Fittelberga, tak zwanego Ficia i różne inne postaci. Więc dużo było opowieści również i wesołych, i smutnych, i właśnie charakterystycznych dla owych czasów, że pewne rzeczy były zakazane, albo nagle, jak był dyrektorem Filharmonii, to przyjeżdżała komisja, patrzyła, co jest w piątek i w sobotę, czyli jutro i pojutrze w programie i mówią, to nie, no to może być, a tamte są formalistyczne. No i trzeba było z dnia na dzień zmieniać, no więc jakiś Beethoven, jakiś Bach. Mówi, że najlepszy w tym był też, jeżeli chodzi o nagłe zastępstwo, Zbigniew Szymonowicz, nasz pianista łódzki, który często grał w karty albo w szachy. Zdzisław dzwonił, dzień dobry, Zbyszku, zagrasz jutro koncert? Dobrze, zagram. Tak po prostu awista. No, ale nie taki, którego on znał, tylko on nie musiał ćwiczyć. On go po prostu miał w palcach i był niezastąpiony, więc no, tacy ludzie są potrzebni w sytuacjach powyższych. No i to było okropne, jak nagle trzeba było z orkiestrą na jutro coś innego przygotować, bo się komisji szanownej nie podobało, a komisja to byli ludzie partyjni, jacyś tam polityczni i tacy dość mocno umocowani, z którymi się nie dało dyskutować. Tak, to prawda. A potem on sam był ceniony, mam na myśli Zdzisława, który był ceniony za to, że miał naturalny zmysł czasu w głowie i potrafił doskonale wyczasować, jak to się mówi, fragmenty muzyczne, które były częścią opracowania muzycznego, częścią muzyki oryginalnej do filmu, prawda? To wiele takich legend jest i opowieści. Tak, no jakoś to serce mu biło chyba równo, potem się śmiał, że już dostał arytmii na starość by było gorzej, ale Czyli on liczył bicia serca? może w stosunku do swego pulsu, nie wiem, no jakoś to umiał uszeregować w wyobraźni ten czas muzyki, że w zasadzie bardzo często nagrywali jednokrotnie i mieścili się w tym odpowiednim odcinku i do też przecież dźwięku, prawda, to musiało być wszystko co do sekundy. I bardzo go za to lubili, bo nie musieli siedzieć godzinami i powtarzać x razy. Nagrywał bardzo dużo z Filharmonią Łódzką, bardzo dużo z WOSPR-em, czyli z Wielką Orkiestrą Symfoniczną w Katowicach. Też z Symfonią Warsowią, no z innymi już tak dużo nie nagrywał, raczej z tymi szczególnie, nawet dla holenderskiej telewizji wyszła płyta, więc te orkiestry, jak przyjeżdżaliśmy do Katowic, to zawsze było w kawiarni przyjemnie, pełno muzyków i witali go, a już w Poznaniu to w ogóle.
to mam takie wspomnienie, jak pojechaliśmy pierwszy raz, weszliśmy do rektoratu. Ówczesny rektor ukląkł przede mną i mówi: jeśli pani jest żoną Szostaka, to ja przed panią klękam. Naprawdę tak było. Bardzo go tam szanowali. Zresztą on tam miał duże też sukcesy i wielkie w ogóle formy wspaniałe, nie tylko w Filharmonii, ale w Poznańskiej Wiośnie Artystycznej, gdzie było bardzo dużo premierowych utworów i muzyki współczesnej dużo. I jeszcze w takich innych działaniach właśnie poznańskich, a poza tym chór, bo on tam chór też stworzył, który potem był tym wielkim chórem uniwersytetu. On ten chór właściwie występował w czasie koncertów filharmonicznych i nawet się śmiano, że większość polityków też tam w tym chórze najpierw się pojawiała w Poznaniu. My kiedyś właśnie chyba jak byliśmy, to pani Suchocka podeszła i mówi: ja też śpiewałam pod pana ręką. No i naprawdę w Poznaniu to bardzo, bardzo go szanowali. I na jakieś jubileusze zawsze był zapraszany. Jakiś bankiecik. Myślę, że tych opowieści możemy snuć bardzo dużo, ale chyba już czas skończyć nasz podcast, filmową migawkę. Mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj, czyli w piątek 15 marca odbędzie się prapremiera filmu Partytura w głowie o Zdzisławie Szostaku, film dokumentalny w reżyserii Andrzeja Czuldy, a za tydzień, czyli 23 marca 2024 roku w kinie Odeon, które mieści się w EC1, Łódzkim Narodowym Centrum Kultury Filmowej, będzie premiera filmu, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Ja jeszcze nie mogę nie powiedzieć, że po latach, już nie umiem powiedzieć ilu, bo to gdzieś by było 15-14 rok, odezwał się prezes Związku Kompozytorów Polskich, pan Jerzy Kornowicz, i do Zdzisława i prosił go, żeby wypisał całą tą jakiś wniosek, że to naprawdę jest wstyd, że nie jest jeszcze ich członkiem. No i kilka lat przed śmiercią został członkiem i dostał legitymację ZKP. Z olbrzymim dorobkiem, z wieloma nagrodami i naprawdę wielkim szacunkiem w środowisku muzycznym i środowisku filmowym. Dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę, dziękuję za taki happy end i zapraszam Państwa serdecznie do kina na film Partytura w głowie, film wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Żegnam się z Państwem, Sławomir Kalwinek, filmowa migawka. Do usłyszenia i zobaczenia do następnego podcastu. To był podcast Filmowa Migawka.